Zakup kamienicy dla kochanki króla, sfinansowanie kolejnych jego ślubów czy znalezienie mamki dla królewskiego potomka to zadania nie kojarzące się z tradycyjną funkcją bankiera. Jednak w XVI wieku na dworze Zygmunta I Starego m.in. tym zajmował się Jan Bonner, największy wówczas finansista Rzeczypospolitej. Jan Bonner należał do wąskiego kręgu bardzo zaufanych osób Zygmunta Starego. Nie tylko dlatego, że wspomagał go finansowo, był jego finansistą, bankierem. Finansował również różne jego projekty, czy polityczne, czy dyplomatyczno-małżeńskie, na przykład małżeństwa z Barbarą Zapolią i z Boną Sforcą. Jego pozycja na dworze była bardzo mocna. Jan Bonner przybył do Rzeczpospolitej w latach 80. XV wieku z Palatynatu, czyli zachodnich Niemiec. Na początku we Wrocławiu, a potem w Krakowie rozkręcił działalność handlową i finansową. Jeżeli mielibyśmy wymienić XVI-wiecznych odpowiedników rodziny Rockefellerów czy Rothschildów, to z pewnością byłaby to rodzina Bonnerów. Proszę sobie wyobrazić, że była to rodzina, która pożyczała pieniądze królom, polskim Jagiellonom. A to z reguły jest tak, że to przecież królowie kojarzą się ze złotem, z purpurą, a tutaj sytuacja była odwrotna, że to rodzina pożyczała właśnie pieniądze polskim Jagiellonom. Bankier królewski to jest w zasadzie finansista. Finansista, który dzięki posiadanemu kapitałowi obrotowemu, a to jak wiemy do dzisiaj jest atut ważniejszy nawet od pieniędzy zamrożonych w różnych inwestycjach, mógł pożyczać pieniądze na utrzymanie królewskiego dworu, zapewniać płynność finansową monarchy. Pamiętajmy, że to nie jest epoka nowoczesnych budżetów państw, gdzie są przychody, rozchody, gdzie te pieniądze są zapewnione. Pierwsza pożyczka została udzielona w czasach króla Jana Olbrachta. Bonnerowie wspierali także jego następców i zarazem braci Aleksandra Jagiellończyka i wspomnianego już Zygmunta Starego. To właśnie za czasów Zygmunta I Starego nastąpił największy rozkwit tego, można powiedzieć już wtedy, imperium finansowego Jana Bonnera. Podczas gdy Zygmunt I Stary był głową państwa, to Jan Bonner był szyją finansową, która właśnie tą głową kręciła. Rzeczywiście było to dość silne uzależnienie finansowe. Dwór Zygmunta Starego w zasadzie nie mógł funkcjonować bez pożyczek od Jana Bonnera. Bankier zarządzał nie tylko finansami króla, ale i jego zakupami, od luksusowych towarów, srebra czy jedwabiu, po materiały do budowy Zamku Królewskiego. Rzeczpospolita dwóch ostatnich Jagiellonów to kraj, który był w apogeum swojej potęgi, jeśli chodzi o historię Polski, więc potrzebuje pieniędzy na koszty reprezentacyjne, na prowadzenie dyplomacji, bardzo kosztownej, na prowadzenie wojen, na prowadzenie polityki wewnętrznej. Tak naprawdę bankierzy finansiści i w Polsce, i w całej ówczesnej Europie są niezbędni do tego, żeby państwo, żeby dwór królewski mógł utrzymywać jakąś płynność finansową. Zabezpieczeniem pożyczek Jagiellonów były m.in. majątki ziemskie. W ten sposób Jan Bonner otrzymał w dzierżawę królewskie wsie w Małopolsce czy Wielkopolsce. Z tytułu niespłaconego zadłużenia Bonnerowi przypadły także czynsze królewskie od Gdańska, cło lubelskie, dochody z młyna kamiennego w Krakowie czy z kopalni srebra w Olkuszu, a nawet posag królowej Bony. Długi publiczny, zadłużanie się jest normalnym elementem prowadzenia polityki finansowej. Oczywiście źle się dzieje, kiedy to zadłużanie jest prowadzone bezplanowo i ponad stan. Natomiast ówczesna Rzeczpospolita była państwem na tyle rozległym, na tyle zamożnym, że te królewskie długi nie zachwiały państwową gospodarką, choć oczywiście przyczyniły się do przejścia części królewszczyzn w ręce prywatne, na co zresztą bardzo zwracała uwagę średnia szlachta. Poza przyjmowanym majątkiem królewskim Jan gromadził także inne dobra ziemskie. Było to możliwe dzięki temu, że Zygmunt Stary uznał nieistniejące szlachectwo Jana, rzekomo nadane mu przez Habsburgów. Biało-czarna lilia, herb Bonarowa, w pewnym momencie z patrycjuszowskiego godła stała się szlacheckim herbem.
dzięki temu potwierdzeniu szlachectwa mógł nabywać dobra ziemskie, mógł zostawić swemu bratankowi Sewerynowi prawdziwie magnacką fortunę, kilkadziesiąt wsi i otworzył mu drogę do objęcia kasztelanii, czyli funkcji senatorskich, najwyższych funkcji w Rzeczypospolitej oraz koligacji z pierwszymi rodami Rzeczpospolitej. Na liście dłużników Bonerów, zarówno Jana, jak i Seweryna, są pierwsze nazwiska Rzeczypospolitej, przedstawiciele takich rodów jak na przykład Firlejowie, a zatem obrót pieniężny, pożyczki przekładały się również na jego wsparcie na dworze, a potem ułatwiły mu włączenie się w politykę. Jan Boner aktywnie działał we władzach Krakowa. Był m.in. wielkorządcą krakowskim, a następnie jednym z 4 rajców, którzy dożywotnio zarządzali majątkiem miasta. Rada Miejska w uznaniu za jego zaangażowanie przekazała mu w opiekę kaplicę Świętego Ducha w kościele mariackim. Większe ambicje polityczne miał jednak jego bratanek Seweryn, który zresztą po śmierci stryja w 1523 przyjął jego majątek i działalność finansową. On bardziej od swego stryja angażował się w politykę, był stronnikiem, zwolennikiem Habsburgów. Próbował tutaj również różnego rodzaju działań, intryg politycznych. Niekoniecznie było to zgodne z interesem Rzeczypospolitej. Działalność Seweryna jeszcze pogłębiła finansowe i polityczne uzależnienie dworu. Nie wszyscy członkowie rodu Bonerów mieli jednak takie szczęście do interesów. Ojciec Seweryna, Jakub Andrzej, przyczynił się bowiem do upadku i to nie tylko finansowego, wielkiego niemieckiego rzeźbiarza. Witz-Tworz po tym, jak dorobił się ogromnej fortuny, po tym jak wyrzeźbił ołtarz mariacki, nie bardzo wiedział, jak te pieniądze zainwestować, a przypomnijmy, że to była równowartość rocznego budżetu miasta Krakowa. I niestety posłuchał się Jakuba Bonera, który to, no mówiąc wprost, źle mu doradził i te pieniądze po prostu zniknęły. Witz-Tworz, chcąc w jakikolwiek sposób ratować swoją sytuację, wiadomo, tonący brzytwy się chwyta, podrobił podpis Jakuba Bonera na wekslu. Niestety to wyszło na jaw i Witz-Tworz popadł w niełaskę, zarówno jeżeli chodzi o konflikt z prawem, ale przede wszystkim zakończyła się jego kariera jako wielkiego artysty. Dzieje Bonerów są wręcz podręcznikowym przykładem kariery patrycjuszowskiej. Udana działalność finansowa doprowadziła ich do szybkiego awansu społecznego, najpierw do stanu szlachectwa, a w kolejnym pokoleniu także do godności senatorskiej. Taka kariera rodu mieszczańskiego była możliwa do osiągnięcia jeszcze tylko za czasów ostatnich Jagiellonów. Potem polska polityka, polska praktyka ustrojowa skupiała się na tym, by konserwować złe rozwiązania i by coraz bardziej ograniczać dostęp do stanu szlacheckiego i ograniczać możliwości rozwojowe mieszczaństwa, czyli klasy, która była podstawą nowoczesnej gospodarki, nowoczesnych finansów, tak jak we Francji czy w Anglii. Z historii Bonerów wypływa nie tyle przestroga, co widzimy, jak mogłyby się potoczyć losy Rzeczypospolitej, gdyby nie te ustrojowe błędy. Takich Bonerów pewnie by było więcej i zapewne również z korzyścią dla Rzeczypospolitej. Przez te ustrojowe błędy nie wykorzystaliśmy okazji, by zbudować w Polsce silną elitę finansową. Elitę opartą na stanie mieszczańskim. Elitę, która dzięki swoim kontaktom, wpływom i majątkom wspierałaby polską dyplomację i budowałaby międzynarodową pozycję kraju.